Region Terenganu to jedno z najmniej turystycznych, a jednocześnie najbardziej rajskich miejsc w całej Malezji. To także jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jeszcze niedawno żółwie morskie masowo składały jaja. Turyści odwiedzają jedynie wyspy Perhentian, gdzie woda jest tak przejrzysta, że wygląda jak filtr z Instagrama. A następnie uciekają do kolejnych turystycznych punktów, które obowiązkowo trzeba odhaczyć w tym kraju. Jednak mało kto decyduje się na to, aby rozejrzeć się głębiej po stanie Terenganu. Być może wynika to z faktu, że ten stan jest bardziej konserwatywny niż reszta Malezji. Życie toczy tu się wolniej, spokojniej i zdecydowanie bardziej lokalnie niż w Kuala Lumpur czy na wyspie Penang. A jeśli myślicie, że widzieliście już wszystko, to tutaj zbudowano meczet ze szkła i stali, który nocą wygląda jak z cyberpunkowego filmu o przyszłości. Witajcie w miejscu, które łączy dziką naturę, tradycję i zupełnie inny klimat niż w pozostałej części Malezji. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Stan Terenganu oprócz licznych plaż i rajskich wysp ma do zaoferowania również dziewiczą dżunglę, w której żyje mnóstwo słoni. Ale w tym filmie udamy się do stolicy stanu, czyli miasta Kuala Terenganu, które położone jest nad rzeką o tej samej nazwie. Kuala Terenganu to zupełnie inna Malezja. To właśnie tutaj odnaleziono najstarsze ślady islamu na tym terenie. Nie ma tu również wieżowców ani wielkich galerii handlowych. Zamiast tego są tradycyjne targi, spokojne uliczki i życie toczące się w rytmie rzeki. To właśnie tutaj znajdziecie jedno z najstarszych Chinatown w kraju oraz futurystyczny most spinający dwie części miasta. Kuala Terenganu to miejsce, gdzie Malezja pokazuje swoje spokojniejsze i bardziej autentyczne oblicze. Flaga stanu Terenganu to półksiężyc i gwiazda na czarnym tle. Powiem, że wygląda to tak dość złowrogo, jak jakaś dżihadystyczna i one tutaj wiszą prawie na każdej latarni. I też można spotkać ogólnie w całej Malezji, a tu chyba najwięcej flag palestyńskich. Jako że Malezja jest krajem muzułmańskim, no to solidaryzuje się z Palestyńczykami. Oni żyją tą wojną właśnie w Palestynie, w strefie Gazy, która trwa obecnie. I nawet dużo samochodów jest oklejonych, różne właśnie naklejki z flagami, napisy Free Palestina. W wielu restauracjach możemy też spotkać akcenty z tym związane. W Polsce w większości supermarketów są zbiórki na Ukrainę, na pomoc Ukrainie. I tak tutaj są zbiórki właśnie na pomoc Palestynie. Też wiadomości w radiu, bo tutaj stacje radiowe nadają w różnych językach, ale w tych stacjach anglojęzycznych, kiedy kończą się wiadomości, zwykle też jest coś właśnie o wojnie w strefie Gazy, no to zawsze na koniec jest tekst: Palestyna będzie wolna. Tak więc oni tym naprawdę tutaj żyją. Wiadomości o wojnie na Ukrainie są tu sporadyczne, ale w strefie Gazy to praktycznie codziennie w każdym serwisie możemy coś usłyszeć. A tutaj proszę, takie coś jak Bagdrive. Podjeżdżają prosto do straganu, tu w tym przypadku są chyba jakieś lody. Podjeżdżają i prosto z okienka składają zamówienie, podaje im sprzedawca do samochodu, nawet nie ruszają dupy. Tak można kupić owoce, napoje, wszystko. Jako że w Malezji jest jeszcze sporo połaci dżungli, czy ogólnie lasów, nawet tych plantacji palmowych, gdzie żyją różne zwierzęta, no, trzeba uważać, żeby coś nie rozjechać. I spotkamy tutaj dość ciekawe czasem znaki drogowe, których nigdzie indziej nie będzie. Na przykład znak uwaga tapiry, znak uwaga małpy, bo te zwierzęta tutaj są. Może żywego tapira ciężko jest zobaczyć, ja nie widziałem osobiście jeszcze jak do tej pory,
o tyle rozjechanych zwierząt sporo, w szczególności węże i to niektóre są dość duże. No i przy drogach też często czyhają całe gangi małp. I one sobie tak siedzą, oglądają samochody, no i czekają, aż ktoś coś im wyrzuci. Wiele małp widać, że nie ma ogonów. Częstym przypadkiem jest, że taka małpa sobie siedzi. Ona ma tutaj langury, na przykład mają bardzo długie ogony, nawet 2-metrowe. Ten ogon leży sobie na ulicy, przyjedzie po nim samochód, no ogon usycha i odpada. Trzeba uważać, żeby takiego ogona małpie nie rozjechać. No i jeżeli mamy jakieś przekąski, jedzenie, no to oczywiście jak się zatrzymamy, to te małpy do nas przyjdą i nawet nie będą miały żadnych oporów przed wejściem do samochodu i zabraniem naszego jedzenia i nie tylko jedzenia, bo mogą zabrać wtedy całą torbę, więc też trzeba na to uważać. Raczej w takich miejscach, gdzie są te mopy przy autostradach, to te małpy są przeganiane i tam ich nie ma, ale jak jedziemy sobie właśnie jakąś tam boczną drogą i jest kawałek dżungli, to mamy duże szanse, że taki małpi gang spotkamy. Będąc w Terengganu, koniecznie trzeba odwiedzić ulicę Kampung Sina. Jest to ulica kupców, rzemieślników. Dziś wydaje się trochę opustoszała, to też są skutki pandemii. Widać, że wiele lokali jest zamkniętych, ale to właśnie tutaj kiedyś toczyło się takie nadmorskie życie. Dzisiaj jest tutaj pełno hipsterskich hotelików, knajpek. Jest tutaj, widzę też wiele lokali Wietnamczyków, Tajów, więc pomimo nawet Ramadanu możemy coś w tym mieście zawsze zjeść w takich lokalizacjach. Jest tutaj też niewielka społeczność chińska i takie małe Chinatown. W porównaniu do innych miast takich jak Melaka czy Kuala Lumpur to jest naprawdę malutkie, ale też bardzo urokliwe. Oprócz chińskich akcentów też jest sporo tutaj murali. Warto się zagłębić w takie wąskie uliczki i tam możemy znaleźć różne właśnie ciekawe smaczki. Właśnie uwielbiam chińskie świątynie, bo można sobie wchodzić w butach i zwykle poza świętami chińskimi nie ma tutaj ludzi. Praktycznie w każdym mieście spotkamy kulturę malajską, arabską, chińską, hinduską, a też czasem tajską, co wiąże się oczywiście z jedzeniem odpowiednim. Więc jest tutaj bardzo duża różnorodność. Raz, że można nacieszyć oko, po prostu zmieniając dzielnicę, dwa, podniebienie. Dzięki temu człowiek nigdy się nie będzie nudził. I co ciekawe, te wszystkie kultury ze sobą jakoś tutaj współgrają, nie tłuką się między sobą. Ci uchodźcy, najeźdźcy, no nie wiem jak to tam się teraz fachowo to u nas nazywa. Nikt tutaj się nie domaga socjali, nie protestuje. Każdy sobie żyje, pracuje i tyle ile zapracuje, tyle ma. Państwo nie daje za darmo mieszkań, nie daje pensji, nie daje 800+. Kto pracuje, ten ma, kto nie pracuje, ten mieszka na ulicy. Na plażach w okolicach Terengganu możemy spotkać żółwie składające jaja. Na ląd wychodzą tutaj 4 gatunki, w tym największy żółw świata. Stąd ważna jest właśnie ochrona tych zwierząt. I miejscowe władze przykładają się do edukacji, aby po prostu ludzie nie zabijali żółwi. Z ich skóry robione są różne po prostu przedmioty. Chińczycy też wykorzystują części żółwia, czy to w kuchni swojej codziennej, czy w tradycyjnej medycynie chińskiej. Wierzą, że płetwa żółwia może pomóc na różne dolegliwości. Jest tutaj też kilka ośrodków państwowych, które zajmują się ochroną żółwi, zbierają jaja, przeprowadzają przez okres inkubacji, a później wypuszczają małe żółwiki z powrotem do morza. Więc jeżeli będziemy mieć szczęście, to możemy na którejś z plaż spotkać żółwicę składającą jaja. Warto sobie sprawdzić, kiedy właśnie, w jakich miesiącach poszczególne gatunki mają okresy lęgowe i gdzie się pojawiają. Wtedy będą największe szanse, żeby zobaczyć te zwierzęta. No i żółwie składają jaja w nocy, tak więc to też trzeba mieć na uwadze. Trzeba wybrać się po prostu z latarką po zmroku bądź jeszcze przed świtem i wtedy mamy największe szanse, żeby takiego żółwia zobaczyć. Jaja żółwie oczywiście są też miejscowym przysmakiem. Tutaj edukuje się już dzieci, żeby tego po prostu nie jadły. Kurde, czy ten kot nie żyje? Żyje. Zobaczcie, food court jest całkowicie pusty. W galerii nie zjemy. Trzeba szukać tylko jakiejś knajpy hinduskiej albo chińskiej.
bo wszystko co jest muzułmańskie, takie większe, to po prostu jest zamykane. Siedzą tu ludzie, ale siedzą w telefonach. Kupić się nie da nic, bo wszystko jest nieczynne. Będzie otwarte dopiero po zmroku. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, a jest godzina 14, zaznaczam. Ale jeżeli będziecie na przykład w Kuala Lumpur, Melace, na Penangu, tam się tego nie odczuwa. Można nawet nie zauważyć, że trwa w ogóle Ramadan. No właśnie wybierając się do stanu ortodoksyjnego, tak jak Terengganu, tak to właśnie wygląda w praktyce. Sam nie wierzę, że udało mi się znaleźć tego typu miejsce w dość dobrym stanie zachowania, które jest obecnie zupełnie opuszczone. Wiele lat temu właśnie tutaj wypoczywał sułtan ze swoją rodziną. Następnie to miejsce zostało zamienione na hotel. Można było sobie tutaj wynająć pokoje w komnatach sułtana, a obecnie to miejsce ulega rozkładowi. Te budynki to przykład tradycyjnej malajskiej architektury. Nazywa się to Istana. Widzę, że jeszcze zachowały się tutaj szyby. Nie udało mi się znaleźć informacji, od kiedy jest to opuszczone. W tym klimacie bardzo szybko właśnie drewno ulega rozkładowi, jest bardzo wilgotno. Pomimo, że niby nie ma zim, tak klimat nie jest przychylny. Jeżeli nie konserwuje się tego typu budowli, to one szybko się rozpadną. Tradycyjne budowle malajskie były wykonywane właśnie na takich palach. Tutaj akurat dół został zabezpieczony, pewnie były to jakieś pomieszczenia techniczne, tak jakby ta podbudówka jest nieosłonięta. Chodzi o to, aby był ruch powietrza pod podłogą, dzięki temu w całym domu jest chłodniej. No i na terenach podmokłych też zapobiegało to zalaniu. Widać, że obiekt był zmodernizowany do współczesnych standardów. Łazienki, tutaj jakieś umywalnie. Skoro był tutaj w ostatniej fazie działania hotel, więc pewnie była też jakaś restauracja. Nie ma tutaj już wyposażenia. Zachowało się tylko trochę jakichś takich drobnych gratów. Jako że obiekt przeszedł w ręce prywatne, tak państwo nic z tym nie robi. A szkoda, no bo jest to zabytek, można powiedzieć, klasy światowej. Prywatny właściciel nie wyłożył kasy na remont, a widzę, że jeszcze kilka lat i tutaj już nie będzie czego remontować. Część dachu uległa zawaleniu, a mógł to być naprawdę fajny, stylowy hotelik. Ogrody już pozarastały, trzeba byłoby wszystko wycinać na nowo. Można jeszcze znaleźć tutaj różną literaturę i w języku japońskim, i angielskim, i malajskim. Jakieś gazety. 92 rok, 91 jakieś gazety. Prasa bardziej ekskluzywna. No tutaj były widać pokoje na wysoki standard. Takie słomiane, tutaj sedesy. Pięknie wszystko jest porośnięte już paprociami. Bardzo ciekawy klimat. Podłoga się wali. Podłoga się wali, trzeba uważać, bo można wpaść na dół. Widać, że domki były klimatyzowane. Uchowała się nawet satelita. I tu widzę, że nawet są jakieś jeszcze meble. Proszę, mamy lodówkę, mamy jakąś szafkę, więc wszystkiego do końca nie rozkradli. Tu jest jakaś książka, 81 rok, w języku malajskim, nie arabskim. Są jeszcze jakieś naczynia, przybory kuchenne, aczkolwiek widać, że instalacji elektrycznej nie ma. Kable poszły na złom. Widać, że to wszystko było pięknie wkomponowane w zieleń. Wszędzie stoją jeszcze donice, gdzieniegdzie rosną jakieś kwiaty. Tutaj może była jakaś część biurowa, bo mnóstwo różnych dokumentów. Jakaś mapa okolicy. Jakieś obrazy były. Układka płyty DVD z filmem Shogun. Pamiętam, oglądało się. Chciałbym tu się przenocować kiedyś, jak to jeszcze działało. Byłaby to fajna na pewno atrakcja. I to wszystko jest położone w zakolu rzeki. Można tutaj dojechać tylko z jednej strony. Całość otoczona jest rzeką. Na pewno to wszystko kiedyś było pięknie zagospodarowane. A dziś niestety otoczenie całkowicie zarosło. Ogrodów sułtańskich niestety nie pokażę wam, bo musiałbym mieć tutaj maczetę, żeby się przedrzeć po prostu przez ten burz. I to wystarczy właśnie kilka lat zostawić przyrodę samą sobie i ona odbiera to, co należało do niej. Też są jakieś takie stare jakby maszyny do tkania. Wygląda to na starą taką przędzalnię. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które nie zostało, widzę, otwarte, bo jest zamknięte na kłódkę. Ale nikt się do niego nie dobrał. Wygląda na nieotwierane od bardzo dawna.
nie mieli mebli w tamtych czasach, w tego typu domach, tylko była to taka mata, na której się siedziało, spożywało posiłki, dookoła kilka szafeczek, jakiś puf i to wszystko. Można sobie tylko wyobrazić, jak kiedyś tutaj było przyjemnie i luksusowo. I pomimo, że na zewnątrz jest jakieś 35 stopni dzisiaj, tak, tutaj jest no, całkiem nawet przyjemnie, a oczywiście nie ma klimatyzacji ani wentylatorów. Kiedyś po prostu tak budowano, żeby ta cyrkulacja powietrza chłodziła samoczynnie i żeby temperatura była znośna. A tutaj w łazience mamy piękną wannę, głęboką. Tu jest na pewno ponad metr wody i pływają sobie kijanki. Tak więc zalęgły się tu żaby, złożyły jajka i teraz mają idealną tutaj wannę do rozrodu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No i te toalety porastają je właśnie jakieś krzaki, jakieś paprocie. Otulone zielenią, można powiedzieć. A tu na ścianie nawet jeszcze wisi pilot od klimy. Urządzenie już ktoś ukradł, ale nie wzięli sobie pilota. Żeby zapewnić właśnie przewiew powietrza, a jednocześnie prywatność, używa się takich mat. To jest z liści palmowych po prostu i tu powietrze sobie przez to przepływa, a jednocześnie nic nie widać. I tu też przykład taki chyba raczej już z Japonii zaczerpnięty. Ściana z papieru. To było rozsuwane. Można było sobie okno zasłonić. Ściana z papieru, mamy światło, ale jednocześnie też jest ten przewiew powietrza, czego przy szybie by nie było i dodatkowo jeszcze szyba się nagrzewa i kumuluje tutaj to ciepło w środku. Jeżeli chcesz zobaczyć tego typu pałac w całości i z pełnym wyposażeniem wnętrz, to znajduje się coś bardzo podobnego w Melace. Tutaj jest to za free, a tam płacąc za bilet wstępu mamy w pełni wyposażony, bardzo fajnie odrestaurowane znaczy nawet nie odrestaurowane, bo zostało to zachowane po prostu w oryginale, tylko w odpowiednim momencie, zanim się zaczęło walić tak jak ten. I szkoda, że tutaj władze nie poszły tą samą drogą, bo dziś byłaby to świetna atrakcja turystyczna. Będąc w Terengganu, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Stanowe. A muzeum jest naprawdę olbrzymie i przybliży nam kulturę tego regionu, jak i ogólnie całej Malezji. Na parkingu przed muzeum jest kolekcja pojazdów sułtana Terengganu, między innymi taka właśnie mała awionetka, limuzyny, samochody, pociąg zapewne produkcji angielskiej. Jeździł nim sułtan od roku 79 do 98, czyli no nie zmieniał często fur. Oczywiście kolekcja Mercedesów, Proton Saga, czyli pojazd krajowej produkcji z 85 roku. Zapewne obsługi, bo myślę, że sułtan by się nie zhańbił jeżdżąc czymś takim. Jest też łódź prywatna sułtana, taka malutka. Myślę, że ma i porządniejsze jachty, ale pewnie nie zmieściłyby się one nawet tutaj w tym muzeum. Muzeum już z zewnątrz naprawdę prezentuje się przepięknie. Zrobione w takim malajskim stylu longhouse'a, ale jest to olbrzymie. Nie widziałem tak wielkiego longhouse'a nigdy. Jeżeli wszystko jest tu udostępnione do zwiedzania, to już widzę, że będzie to parę godzin. Całe otoczenie muzeum to też przepiękny ogród z mnóstwem właśnie stawów pełnych ryb, dużych ryb, pełnych żółwi. W muzeum jest też cały pawilon poświęcony Palestynie. I są tutaj różne obrazy, plakaty, też taka diorama przedstawiająca zbombardowane miasto. Jakże narracja jest odmienna od tej, którą przedstawiają nam nasze europejskie media. Pierwszy dzień Ramadanu. Chyba to jednak działa na nich, bo nie widać nigdzie w ogóle nikogo. I wszędzie lecą właśnie tego typu modlitwy z głośników, z meczetów. To rozbrzmiewa od rana do wieczora. Na zwiedzanie muzeum należy przeznaczyć co najmniej 2 godziny. Bilet, jak się okazało, kosztuje dla Malajów 5 ringgitów, ale dla obcokrajowców 15, czyli 3 razy tyle. Ale i tak uważam, że jest to bardzo dobra cena, bo muzeum jest olbrzymie, ekspozycja świetna. Zwiedzanie zajęło ponad 2 godziny. Jest tutaj przedstawiona historia Malezji, zawody, rękodzieło, historia naturalna, czyli różne wypchane zwierzęta, preparowane ryby. Jest też Muzeum Historii Islamu.
jest też Muzeum ich bogactwa naturalnego, czyli ropy, dzięki czemu ten kraj się rozwinął, ale akurat to było dzisiaj nieczynne, no bo jest pierwszy dzień Ramadanu i jest święto. Obok znajduje się też malajska wioska kulturalna i wstęp tutaj kosztuje tylko 10 ringgitów. Jest to mało, bo podobne wioski na Borneo kosztują kilkukrotnie więcej, więc będąc w Terengganu warto odwiedzić to miejsce. I są tutaj malajskie domy, łodzie. Nie ma tu dzisiaj zupełnie nikogo, bo normalnie też odbywają się jakieś pokazy. Ten owoc wygląda, jakby był doklejony, doczepiony do tego drzewa, ale on po prostu wyrasta z gałęzi. Jest większy jak moja dłoń. To jest drzewo kabelasowe. Roślina, która rośnie w tropikalnych strefach, a tutaj jest kwiat. Kwiat też wyrasta sobie, o tak po prostu z pnia drzewa i później tutaj też wyrośnie taki owoc. Z wiosce kulturalnej na pierwszy ogień idzie stary pałac sułtana z 1888 roku. Coś w podobnym stylu jak ten, który pokazywałem wcześniej, opuszczony. I tutaj są znaki, żeby ściągać buty przed wejściem do tych budynków, ale jako że nie ma nikogo, to może się uda bez. I tak wyglądał pałac sułtana niezniszczony. No, bardzo podobny do tej opuszczonej rezydencji sułtana, tylko ten jest akurat mniejszy, bo jest to pałac wcześniejszy, ale no można sobie wyobrazić, jak to wyglądało właśnie kiedyś. To łoże z baldachimem, jeszcze nie zawalone. To jest akurat metalowe, więc nie uległo zniszczeniu. Kolejny pałac w stylu drewnianego długiego domu, czyli longhouse'a. Ten pochodzi z 1904 roku. Wykonany z drewna, na palach, podniesiony dla lepszej ochłody. No i szczerze wam powiem, że nie ma chyba w części kontynentalnej Malezji drugiego takiego skansenu. W innym stanie się nie spotkałem. Jeżeli jest, to mnie poprawcie i napiszcie w komentarzu, ale jeżeli chcecie zobaczyć właśnie taki tradycyjny malajski skansen, to warto się wybrać do Terengganu, bo jest to świetnie urządzone i cena jest naprawdę niska. Wiem, na Borneo płaci się kilkukrotnie więcej i tam no jednak wygląda to inaczej, bo tam była troszeczkę inna kultura. Pałac sułtana można też zobaczyć w Melace, tyle że tam jest sam jeden pałac, a tu jest skansen z wieloma budowlami tego typu. Naprawdę ładnie urządzony. Dbałością o szczegóły. Tu można sobie właśnie podpatrzeć, jak mieszkali sułtani. I tutaj jadalnia królewska. Królewska jadalnia sułtana. Czyli jak widzicie, kilka malutkich pokoików, dosłownie 2. Jadalnia, sala tronowa i taki przedsionek do posiedzenia. I to wszystko. Kolejny dom. Te ściany są zrobione z bambusa sprasowanego. No i bardzo ładnie odnowione. I to wszystko w akompaniamencie śpiewów religijnych z pobliskiego meczetu. Oj, tu się można poczuć jak sułtan. Naprawdę elegancko. Takie szpary w podłodze, że wszystko widać, można było popodglądać. To aż mi uszy puchną od tych śpiewów, to jest takie głośne. I to jeszcze ciekawsze, że tych meczetów jest od cholery i z każdego śpiewają co innego. I to wszystko się jakoś tak nawzajem zagłusza, taka kakafonia powstaje. Ten ewidentnie gościu śpiewać za bardzo nie umie. Po prostu tak wyje. Kolejny bogaty dom. To już nie jest pałac sułtański, to dom kogoś bogatego, bo biedacy mieszkali w szałasach kiedyś i mieszkają dziś. Ten dom ma w zasadzie jedno pomieszczenie plus kuchnię. Także w jednym pomieszczeniu toczyło się życie codzienne. Wszyscy spali, cała rodzina spała, a często była to nawet kilkunastoosobowa. Małe takie pomieszczenie do przygotowywania posiłków. I tak sobie mieszkali rybacy kiedyś. No w sumie mieszkają tak do dziś, bo takie chatki nie trudno spotkać w Malezji i innych krajach azjatyckich. Czy widzicie, jaka jest różnica z sułtanem? No ale to samo było w Polsce 100 lat temu. Dwory szlacheckie, a jak mieszkał chłop. U nas chałupy musiały być bardziej szczelne, no bo wiadomo, inny klimat, a tutaj aż przyszedł jakiś monsun, huragan i rozspierdzielił taki domek, więc musieli zbudować sobie szybko w kolejnym miejscu. Więc to wszystko jest jakiejś takiej wątłej konstrukcji, ale 100% materiałów naturalnych. Liście palmowe i bambus.
Jest tutaj też sporo tradycyjnych malajskich łodzi z różnych epok, i tych mniejszych, i tych większych. Jeden z pawilonów poświęcony jest rybactwu, kulturze związanej z wodą. No i oczywiście każda rybacka wioska musi mieć koty, które te resztki sobie zjadają, pilnują, żeby szczury się nie zalęgły. No i jest tutaj żywy eksponat, właśnie taki piękny kotek, który sobie w tej wiosce rybackiej mieszka. Widać, że jest bardzo mało odwiedzających, bo jest bardzo spragniony głaskania. Dzisiaj chyba nie było jeszcze innych turystów wcześniej, bo kot aż się wyrywa, aż biegnie za mną, żeby go głaskać. Najbardziej charakterystycznym punktem Terengganu jest kryształowy meczet. Jest to również jeden z najbardziej charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów Malezji oraz jeden z najważniejszych meczetów świata islamskiego. Został wykonany ze szkła i kryształów, może pomieścić 1500 osób. W porównaniu do meczetów, które znajdziemy w Emiratach Arabskich czy Omanie, może wydawać się mały, ale naprawdę jest on zrobiony z rozmachem, pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Szczególnie pięknie prezentuje się właśnie po zachodzie słońca. Jest to naprawdę surrealistyczny widok, jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Tuż obok znajduje się też Park Miniatur Islamu oraz Muzeum Sułtana. Mimo że meczet nie jest zabytkiem, bo został oddany do użytku dopiero w 2008 roku, na stałe wpisał się do światowej klasy obiektów kultury islamskiej. Kuala Terengganu nie leży z pewnością na głównej trasie turystycznej Malezji, ale samo miasto, jak i ten region półwyspu mogę z pewnością polecić osobom, które szukają autentycznych wrażeń i prawdziwej Malezji pozbawionej jakiejkolwiek komercyjnej otoczki. Jest tutaj znacznie taniej niż w popularnych turystycznych regionach, jednak jeżeli macie zamiar odwiedzić ten region, polecałbym to zrobić poza czasem Ramadanu, gdyż wtedy miasto niemal pustoszeje za dnia i miałem wrażenie, jakby trwał tutaj akurat jakiś lockdown. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i tradycyjnie zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach oraz zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Polecam również obejrzeć całą serię filmów z Malezji, gdzie można zobaczyć turystyczne perełki, jak i miejsca, do których zagraniczni goście praktycznie nie docierają. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!